nie możemy zwracać uwagi na kobiety, nie możemy się do nich odzywać. Zresztą jak idziemy w ich kierunku, to kobiety uciekają. Jedziemy, gadamy, gadka szmatka, on mówi, nie, wiecie co, jedźcie do mnie do domu, ja was zapraszam i będziecie tam u mnie mieszkać. No to co, jedziemy do niego na chatę, wbijamy. Ale jesteśmy teraz w centrum, bo on jedzie kupić pomidory, ogórki, no to my pojedziemy z nim i będziemy w takim układzie tam u niego dzisiaj kimać, spędzimy czas z nim i z jego synem, taki jest plan. Pokaże nam coś przy okazji. Tak, pochodzimy trochę po górach, może pojedziemy na jezioro, powiedział, że pokaże nam przyrodę. A na razie jedziemy zobaczyć miasto i zrobić tak zwaną obczajkę. Taka jest właśnie idea tej naszej wyprawy, tak jak hasło przewodnie, spotykam ludzi, spotykamy lokalesów, rozmawiamy z lokalesami. To nie jest w żaden sposób ustawiona wycieczka fakultatywna, nic z tych rzeczy. No i jest lekarzem, wraczem i nauczycielem. Także ma 2 wyższe wykształcenia. No i mówi, że chętnie nas ugości u siebie w domu. No to idziemy. Tutaj Murat nam powiedział, że rzeczywiście w krótkich spodniach nie można chodzić, faceci nie mogą chodzić. No i to już jest drugie źródło, które nam to potwierdziło, więc de facto nie ma bata. Będziemy się pilnować i będziemy chodzić w długich. No powiem szczerze, nie sądziłem, że tutaj tak będzie, nie? Myślałem, że w kolejnych krajach będzie bardziej tak ostro w tym temacie, ale nie tutaj. Ale okej, no jakby naszą rolą jest nie oceniać, tylko dostosowywać się do lokalnych warunków. W związku z powyższym długie spodnie na upale i jazda w góry. A na razie miasto, kupujemy pomidory, ogórki, bo on powiedział, że jego żona będzie sadzić to, a on będzie z nami na przyrodzie czas spędzać. Bo przecież on tego robił nie będzie, bo takie są tutaj zasady. A teraz wchodzimy na bazę. Kiszony czosnek, kiszony kalafior, kiszona marchewka, kiszona kapusta biała, czerwona, jakaś różowa, ogórki. Teraz w Tashkent był i w Bukhary był. Aha. Ja тоже везде гулял. Da, putешествujesz много. On mówi, że Uzbecy są bardziej europejscy i bardziej tacy otwarci, a Tadżykowie są bardziej zamknięci, bardziej tradycyjni. No i to na wioskach tutaj widać. U nas nacjonalne одежды, все. Tadżykskie nacjonalne одежды. A, jasne. Tadżykowie chodzą w swoich narodowych strojach na co dzień, nie chodzą w europejskich ciuchach. A on generalnie jest Uzbekiem, jeżeli chodzi o pochodzenie i jeszcze z rosyjskim paszportem. A tak wygląda ta wioska i oni tutaj ryż sadzą. Zobacz, to wszystko jest zalane wodą. A tam na dole są też pola ryżowe. Całe mnóstwo. Bardzo dużo ryżu uprawiają. To jest taka akcja, że stoimy na drodze. Każdy samochód, który się zatrzymuje, to jest jego rodzina. Coś niesamowitego. Wszyscy po prostu się znają. A tutaj będą ziemniaki, a tam będzie ryż, bo tam na dole jest rzeka i oni zalewają to wodą i będą uprawiać ryż. No i tutaj woda cały czas płynie, dosyć mocny prąd. No i generalnie stwierdzili, że chrzanią robotę. Skoro my jesteśmy, to będą robić wielką imprezę i nas zapraszają. Czyż to nie piękne? No i przyjechaliśmy, jesteśmy u gościa w chałupie. Pięknie to wygląda, bardzo ładnie. Wszyscy się w tej wiosce znają. To jest jedna wielka rodzina. Patrz, jaka tu impreza się szykuje. Oni tu znoszą i znoszą jedzenie. I oni tu jedzą bardzo dużo słodyczy, zauważyłem. Wczoraj było też tak samo, że na stole było głównie słodycze. My z chłopakami siedzimy, gadamy. Jest to dla nich bardzo, bardzo interesujące. I on mówi, że to jest super, żeśmy tutaj się pojawili, bo dzięki temu jego synowie będą mieli kontakt z obcokrajowcami. I to jest fajne. Zobacz, tak chłopaki wyglądają i oni naprawdę świetnie grają w szachy. Naprawdę fajnie sobie pograliśmy i to była dla mnie wielka, wielka przyjemność zagrać z nimi w szachy. Zobacz, jak tutaj jest sucho i wiatr sypie tym kurzem, a tak wyglądają te góry. I myślę, że tam pojedziemy. Na razie jest taki plan, że gość wyciąga furę i będzie nas obwoził po najpiękniejszych okolicach. No i jedziemy tutaj całą rodzinką na wycieczkę, pokaże nam góry. Przekazałem mu informację odnośnie couchsurfingu, że to jest fajny pomysł.
No i powiedział, że się zastanowi, bo zależy mu na tym, żeby zapraszać obcokrajowców, turystów. No bo to jest wtedy coś fajnego i dzieciaki mają kontakt z inną kulturą, inną mentalnością. A w tym wypadku to jest bardzo, bardzo ważne, bo oni mieszkają w głębokiej wiosce w górach. Z językiem. I z językiem też mają wtedy kontakt, jak Wiesiu zauważył. Co jest prawdą. Dalej nie przejedziemy, bo droga jest rozmoknięta. Zobacz, jak krowie placki przyklejają. What is it? Cow shit? Yes? A tutaj krowy mają zagrodę. No i zobacz, oni tak tutaj obornik składują. Nie wiem po co, chyba żeby wysechł. Może do palenia tego później używają, chyba tak. Przejdziemy się tu z chłopakami po tych górach. W ogóle ta górska miejscowość jest bardzo ciekawa. On musiał odwieźć córkę, bo dla niej ta droga za ciężka. No a później powiedział, pojedzie, kupi jakieś mięso świeże i zrobi porządny obiad, wielką ucztę. Rzeczywiście gościnność tutaj jest bardzo, bardzo fajna. Doświadczamy tego. Drugi dzień dopiero w tym kraju i drugie doświadczenie z lokalesami w głębokiej wiosce w górach. W ogóle przyroda tu jest niesamowita, zobacz. Sami byśmy tu nie doszli. Chłopaki nas przyprowadzili w takie miejsce. No sami byśmy go nie znaleźli. No i co, będziemy chyba zaraz pływać pod tym wodospadem, co? Tak mi to wygląda. No jakby tu kurde ktoś spadł, to masakra. I tutaj są takie wodospady. Przed chwilą się w jednym z nich kąpaliśmy. No a tu jest drugi. Ale prąd tej wody jest taki silny, że generalnie ciężko jest się utrzymać w pionie i może człowieka porwać. Poza tym jest wymyte i można wsadzić nogę w jakąś szczelinę i już jej nie wyciągnąć, więc to jest ryzykowne. Ale generalnie mieszkają tutaj w raju, jak widzisz. Mają takie widoki, no i te góry. Tu chłopaki nas przyprowadzili na taki mostek i mówią, że będą nim bujać. No to idziemy, zobaczymy jak to działa. Wykąpaliśmy się już w wodospadzie, łaziliśmy po skałach nad przepaściami. To teraz jeszcze taka atrakcja. No rusza się ten mostek. O, już zaczynają nim bujać. Kurde, a te deski trzeszczą. Wegetariańskie, których nie ma. Wiesiu właśnie powiedział o tym, że dostał manty wegetariańskie, których na świecie nie ma, z ziemniakami. A ja dostałem z mięsem, bo kocham manty z mięsem. No i tutaj będzie później śmietana, jak znam życie. Oczywiście. No i będziemy z nimi jedli. Dobra, pojedliśmy manty, trzeba to teraz przepalić. Ciśniemy, zobacz, na tą górę tam i będziemy tam wchodzić. Tylko żeby tam dojść, to będziemy szli naokoło, bo ostatnio szliśmy taką skarpą i to było mega niebezpieczne. No i teraz ten ojciec powiedział chłopakom, nie, idźcie drogo. No i nas prowadzą, zobacz. Tutaj miejscowe chłopaki, a tam na górze widok, mówią, jest torpeda na tamte góry, spójrz. I to jest to, o czym mówi znany filozof Vadim Zeland. Tak zwana ważność. Jeżeli położysz taką rurę na ziemi i po niej idziesz, w ogóle idziesz bez najmniejszego problemu. Jeżeli wisi nad przepaścią, włącza się tak zwana ważność i człowiek wtedy robi błędy. Chłopaki nas prowadzą tutaj boczkiem. W życiu byśmy sami tutaj nie doszli, bo byśmy już dawno zawrócili, bo ogrodzenie, bo nie wolno. A miejscowe chłopaki wszystko tutaj wiedzą. No i nas prowadzą. I dzięki temu idziemy na górę. No ale ta ścieżka jest, delikatnie mówiąc,
ryzykowne, jak się tak popatrzy w dół, ja pitole. A to jest szczyt, który chcą zdobyć i on oczywiście jest za płotem. No i wstęp zbroniony, z wiadomych powodów. No, weszliśmy na tą górkę i dzięki temu, że miejscowe chłopaki nas tutaj zaprowadzili, no to w ogóle możemy tu być, bo przeskoczyliśmy 3 razy przez ogrodzenie. No i gdybym był sam, to nie odważyłbym się, bo nie wiedziałbym po pierwsze, czy to teren, o co tam chodzi i tak dalej. A tutaj chłopaki mówią, chodźcie, chodźcie, nie pękajcie. No to poszliśmy z nimi. No i jesteśmy, robimy sobie tutaj fotki, zdjęcia, filmy, siedzimy. No i siedzimy na takiej skarpie, że jakby człowiek tam z tyłu spadł, to by było gorąco. A tam jest ta wioska na dole, w której byliśmy i w której oni de facto mieszkają. Z tyłu widzisz te potężne góry, no i tam jest te 7 jezior. Dzisiaj już oczywiście nie damy rady tam dotrzeć, ale może w najbliższych dniach nam się uda. Tutaj siedzimy i patrzymy, no nie mogę wyjść z podziwu patrząc na te góry, zobacz. My przez te góry tamtą przełęczą będziemy później jechać do stolicy, do Duszanbe, a tam znowu jest granica z Uzbekistanem. Ale oni mówią, że tą granicę można przekraczać, nikt tam nie pilnuje w tych górach. Generalnie stosunki Tadżykistanu i Uzbekistanu są bardzo dobre, więc ta granica z Uzbekistanem nie jest jakoś super pilnowana. No i tak wyglądają te widoki, no tylko siedzieć i patrzeć, bo w takim miejscu dawno nie byłem. Tadżykistan jest przepięknym krajem. Geograficznie chyba jeden z najładniejszych. Kirgistan również, ale Kirgistan pamiętam sprzed 25 lat, a Tadżykistan jestem tu i teraz i nie mogę wyjść z zachwytu. Ojciec puścił tych 2 chłopaków z nami, żeby nas poprowadzili. No i prowadzą nas takimi, o widzisz, drogami gdzieś przez pola. No i my sobie będziemy teraz schodzić do wioski, czyli tam. No ale widoki są tu takie zarąbiste, że ja jeszcze sobie chwilę posiedzę. A tutaj masz wioskę, która jest, zobacz, bardzo wysoko w górach. I ci ludzie mają codziennie taki widok. Bajka. Tak się cieszę, że tu jestem. Jest to dla mnie niesamowite przeżycie. Ponieważ jestem całkiem blisko gór Pamir, całkiem blisko do Biszkeku, całkiem blisko do Osz i generalnie to są te tereny, gdzie kiedyś wspinałem się na Pik Lenina 25 lat temu. Zobacz jaki przypadek. Spędziliśmy noc w wiosce u chłopa, wychodząc od niego z domu spotkał nas kolejny chłop, zaprosił nas do kolejnej wioski. No i tak de facto możesz sobie tutaj podróżować po Tadżykistanie, od wioski do wioski. Dzisiaj jeszcze szliśmy z tymi chłopakami i kolejny trzeci gość powiedział, że zaprasza do siebie do domu. Ale powiem szczerze, już jestem tak zmęczony, że powiedziałem, że może innym razem, bo generalnie to już mam dość. Wiesz, tu jest trochę tak, że jak wpadasz do kogoś na chałupę, no to oni są bardzo zaabsorbowani tobą i bardzo absorbują twoją uważność. Więc jesteś non-stop wypytywany, zagadywany i generalnie po kilkunastu godzinach człowiek już jest mocno wypruty. Dlatego ja potrzebuję wziąć hostel i 1 dzień anonimowości, zamknąć się, posiedzieć i generalnie nie rozmawiać z nikim. No, po dzisiejszym dniu jestem umęczony i umordowany, ale powiem ci, że tak płynie ten wyjazd, niespodziewany zwrot akcji dzisiaj rano, bo byliśmy już nieźle zmęczeni po tej dobie spędzonej w wiosce z lokalesem i mówię, muszę odpocząć, walimy do hostelu, zamknę się w pokoju, będę odpoczywał, potrzebuję ciszy i tutaj nagle kolejny ziomal, kolejna wioska, wszyscy się na nas rzucili, wypytują, zagadują, milion pytań nie ma nawet sekundy odpoczynku, bo chłopaki gadają po angielsku, cała reszta po rosyjsku i to jest takie mielenie między jednym, drugim i trzecim językiem. Wiesiek do mnie zagaduje po polsku, no i mózg się przegrzewa. Plus do tego oczywiście jeszcze te widoki, milion nowych bodźców, których na co dzień nie mam i to powoduje, że po prostu człowiek jest nieźle splazowany, ale fajnie,
Świetnie tu jest, upał, gorący wiatr. Yeah, let's go this way, yeah, sure, why not. No i widzisz, zagadują, absorbują własność. Zobacz na te góry, tam byliśmy zresztą przed chwilą i stamtąd żeśmy nagrywali. Miejscowe dzieciaki biegają tutaj po tych skałach, a jak ja tam byłem na górze, to dygałem. Tam na tej skale byliśmy i stamtąd nagrywaliśmy widoki. Tutaj idziemy przez pola, goście uprawiają ziemniaki, to znaczy plewią. I poczęstowali nas kompotem wiśniowym. Najlepszy kompot, jaki w życiu piłem. Nie wiem, czy dlatego, że mi się chce pić, ale mówią, że sami robili. I w ogóle dzisiaj jest niedziela i oni pracują w niedzielę, ale piątki mają wolne, więc dla nich piątek jest takim dniem, kiedy totalnie odpoczywają, modlą się, a w niedzielę zasuwają. Więc plewili ziemniaki, wszystko tu uprawiają ręcznie, to jest najpiękniejsze. To rolnictwo jest tutaj jeszcze tradycyjne, ekologiczne, zupełnie nie ma oprysków. No i to jedzenie jest zdrowe, te kiszonki, te kompoty. Autentycznie to jest coś, czego u nas już naprawdę nie ma. Więc tutaj to jest standard, to jest na masową skalę. Nikt nie myśli o kupowaniu jakiejś fanty czy coli, tylko właśnie piją takie naturalne kompoty z wiśni swoich własnych, niepryskanych. Pamiętam, jak byłem w ich wieku, biegaliśmy po różnych właśnie łąkach, bagnach, takich ciekawych miejscach. I dzisiaj mamy taki dzień, że te chłopaki nam pokazują swoje miejsca. I to jest niesamowite, bo prowadzają nas po takich różnych dziwnych historiach i pokazują najciekawsze miejsca, jakie oczami 11-latka można zobaczyć. Więc taki powrót do przeszłości. I oni nam różne rzeczy pokazują, że tutaj wąż leży, się wyleguje, tutaj coś zdechło, tutaj coś rośnie i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co dzieciaki ciekawi. Więc dzisiaj mamy taki dzionek zwiedzania okolicy oczami kilkunastoletnich chłopców. No i chłopaki tutaj z tego jeziora piją wodę, ale my nie będziemy. Generalnie aż taki odważny nie jestem. Ja bym jej nie pił. No ale on chyba wie, co robi. O, no i pije. Widzisz to? Nieźle. Zobacz, jak tu chłopaki robią pułapkę na ryby. Zrobili sobie taką klatkę, tutaj przygotowali i mówią, że będzie full ryby. I oni będą ją łowić w ten sposób. Będą się otwierać i rybki wyciągać. No i takie rzeczy tu dzisiaj widzimy, takie rzeczy oglądamy. Cały czas nas ludzie zapraszają na herbatę, do domu i tak dalej. Ale my jesteśmy z tymi młodymi i oni nie chcą, bo de facto ci ludzie są dla nich konkurencją. Oni są tak dumni i szczęśliwi, że nas spotkali i zaprosili, że de facto nie chcą się nami dzielić. Ale jak już jutro się od nich w cudzysłowie uwolnimy i pójdziemy sobie gdzieś, no to będziemy spotykać lokalestów, którzy będą nas zapraszać, czuję to. Ludzie są tu bardzo gościnni, bardzo serdeczni. Mają bardzo ciężki program religijny, nie możemy zwracać uwagi na kobiety, nie możemy się do nich odzywać. Zresztą jak idziemy w ich kierunku, to kobiety uciekają. Poza tym, jak traktują kobiety i jaka jest ich rola w społeczeństwie, mężczyźni są bardzo przyjaźni, bardzo otwarci, zagadują. Tutaj co chwilę zapraszają na herbatę, rozmawiają, wypytują. Świetna sprawa, Tadżykistan wspaniałe miejsce. Spędziliśmy dzisiaj fantastyczny, bardzo aktywny dzień. No już jesteśmy tak wypruci, że tylko położyć się spać. Powiedziałem, że jutro co by się nie działo, kto by nas nie zapraszał, to możemy wziąć kontakty, wymienić się, ale ja idę do hostelu, potrzebuję wziąć prysznic, ogolić się, jeden dzień odpocząć, zamknąć się, pobyć w samotności. Teraz idziemy do sklepu, no i tak wyglądają sklepy, zobacz. Tak nocowaliśmy u naszego gospodarza drugiego już i wszędzie de facto styl jest identyczny, czyli to jest taki pokój, w którym są takie łóżka poustawiane i robi się z tego stół, układa się to w kwadrat, tutaj właśnie przynieśli nam śniadanko, zobacz. No a te same materace służą oczywiście do spania i poduszki. Więc to jest sypialnia i jadalnia jednocześnie. Tu jest cały nasz bałagan, który mamy. Ja już jestem spakowany i gotowy do drogi. Wczoraj pograliśmy z synami właściciela i jeszcze kuzynem w szachy. I to było niesamowite, bo ten jeden mały naprawdę grał genialnie. Fajnie spędziliśmy czas, pokazali nam całą okolicę, poszliśmy w świetne góry, no i to było super, ale nas mega wyeksploatowali. Milion pytań cały czas nieźle wypruci. Także teraz śniadanko, gość nas odwoży do miasta, no i śmigamy dalej ku przygodzie. Tak wygląda ich ogród, bardzo ładnie mają to rozwiązane, ponieważ te grządki są tak zrobione, że wodę nalewają w te rowki i w tych rowkach rosną rośliny, a na tych górkach tam się nic nie dzieje. Ten cały dom tutaj, to on w ogóle zrobił dla gości. No i kolejne pomieszczenie dla gości. Jeszcze to nie jest dokończone, ale on jest bardzo dumny, bo mówi, że sam to zbudował własnymi rękami. Więc oni mieszkają w takim małym domku na dole, tym, który był po prawej stronie, a tutaj ten duży dom jest właśnie pod gości przygotowany. No i wyjeżdżamy. Murat nas odwozi swoją piękną nową furą. Za tydzień jedzie do Rosji, tam pracować w Moskwie, w metrze.
A my ciśniemy dalej do hostelu i potrzebujemy 2 dni odpoczynku. Zobacz, jestem zapuszczony, nieogolony, niewykąpany, muszę wyprać ubrania. No bo tutaj mieszkając u chłopa na wsi nie ma warunków ani żeby się ogolić, ani żeby się wykąpać, to już w ogóle zapomnij. Więc nie jest lekko, ale to ma swój urok oczywiście.